Siemanko, jesteśmy w Gruzji, w Kutaisi i dzisiaj jedziemy do miejscowości Vani. To są tutaj jeziora siarkowe, takie baseny właściwie dwa, malutkie, ale bardzo fajne, gdzie będziemy się kąpać. Siedzimy tutaj w Kutaisi w takiej opuszczonej willi. Zobacz, tak wygląda moje biuro, więc sobie siedzę na świeżym powietrzu. No i montuję filmy, żeby publikować. Tak wygląda nasza kuchnia. To jest taka potężna, opuszczona willa. My tu płacimy jakieś grosze, ale możemy dzięki temu sobie mieszkać. Nikogo tu nie ma, jesteśmy tu sami. Tak wygląda nasz pokój. Tam mieszka Wiesiek, tu mieszkam ja. Też mamy balkon i tyle. No i sobie siedzimy, Wiesiek śmiga po mieście, ma czas, a ja nadrabiam zaległości i montuję odcinki. A właścicielka tutaj o nas bardzo dba. Zobacz, w tym oto słoiku przyniosła mi zupkę. To jest porządny rosyjski barszcz i będę go właśnie jadł, więc się wyłączam, żeby mi nie wystygło. I tak wygląda transport publiczny. Wsiedliśmy w marszrutkę, czyli w taki zwykły publiczny autobus. No i tutaj wszystko jest bardzo łatwo do ogarnięcia, ponieważ podchodzisz, przykładasz kartę do czytnika, płacisz złoty 72 i ciśniesz, z tego co rozumiem, około 30 km. Tutaj pani nam ładnie powiedziała, gdzie mamy wysiąść, bo byśmy oczywiście przejechali. No i tutaj musisz zrobić parę szpagatów, parę przesiadek. Z Kutaisi jedziesz marszrutką numer 31, płacisz za to na południe, płacisz za to złoty 72, czyli można powiedzieć jedziesz prawie za darmo. Później wysiadasz na rondzie, no i przesiadka już bezpośrednio do busika, czy tam autobusu, a właściwie to do marszrutki, do miejscowości Vani. I tam też będziemy jechać. Zawsze jak będziesz w Gruzji, to pytaj ludzi. Ludzie są bardzo przyjemni, bardzo sympatyczni, bardzo mili. Tutaj pani, która ma na imię Szorena, napisała nam, zobacz, na gruzińskim języku instrukcje dla ludzi, żebyśmy pokazywali, dokąd chcemy dojechać. To wygląda to fantastycznie. Ten ich alfabet to są jakieś szraczki, robaczki i podobno, tak Gruzini twierdzą, to jest najstarszy alfabet na świecie. I tu jeszcze była fajna, ciekawa historia, że staliśmy na przystanku i podjeżdżamy samochody i proponowały podwózkę za darmo. Ona mówi, że jeżeli ktoś podjeżdża, to nie jest taksówkarz i pyta, to generalnie jakby proponuje, żeby za darmo wskakiwać i podjechać, więc to też jest miłe i też sympatyczne. I ja pamiętam, jak jeździłem w Gruzji autostopem, to było bardzo proste. W górach akurat zabierali mnie momentalnie, właściwie po paru minutach już siedziałem zawsze w samochodzie. I bardzo mi się to podoba, a zobacz na te góry za oknem. Kaukaz w pełnej okazałości i w górach jeszcze śnieg, bo jest wczesna wiosna. Pan nas wysadził w środku niczego. Tutaj jest jakaś rzeka, a przed nami góry, a w oddali Kutaisi i widać, że pada deszcz. A my, barany, nie wzięliśmy kurtek przeciwdeszczowych. A tutaj taka akcja. W ogóle jest bardzo dużo wody. Ta rzeka po prostu tak płynie, jakby się miała wylewać. No i mamy pierwszego stopa w Gruzji i Omar nas wiezie. Haha, jedziemy razem. No i podrzuci nas tylko kawałek, ale to jest taki stary tir. Nie wiem, co to za auto. No i będziemy dalej cisnąć. Patrz, ile piesków, całe mnóstwo. W Gruzji oczy mnoga sabak. Mnoga. A tam góry. Zobacz, jakie piękne góry. Kaukaz. I oczywiście śnieg. I sprawdzaliśmy pogodę, ma być 26. A my tu idziemy i patrzymy, że deszcz. Także w ogóle będzie wesoło. A te źródła siarkowe bardzo ciepłe, więc w razie czego przed deszczem schowamy się w tych basenach. Ty patrz, jaką gość ma fajną glebogryzarkę. Pięknie przemielił ten ogródek, a kury od razu chodzą i wydziubują robaki. A my idziemy na stopa. Tak wyglądają te góry, zobacz. No śliczny w ogóle krajobraz jest. No i całkiem to wygląda fajnie. Spory ruch, zaraz coś złapiemy. Gość nas podrzucił. Przed nami dosłownie kilka kilometrów i już jesteśmy. Pamiętasz takie krówki w Polsce? U nas widok rzadki, a przy głównej drodze niespotykany. A tutaj na Kaukazie normalka. Patrz, jakie ma fajne rogi w ogóle. No i tak się pasą przy drodze. A my idziemy. Po lewej stronie piękne góry. Po prawej stronie piękne krowy. No i deszczykiem zaczyna kropić. Zupełnie nie taka pogoda, jak się spodziewaliśmy. Ale to nic. Tu jedziemy z chłopakami. Podrzucili nas. No i co? I gość mówi, że nas zawiezie jeszcze tam, bo nie znajdziemy drogi. A mówimy, że nie trzeba. On mówi, co ty brat, zawiozę, super. No i jedziemy.
No i tak to tutaj w ogóle wygląda. Świetni ludzie na Kaukazie. No i powoli się z nimi poznajemy, powoli rozmawiamy, powoli zaczynamy nawiązywać relacje. Patrz na te obrazki na drodze. U nas już niestety takich nie widać, a tutaj właśnie jest fajny klimat. Wiozą nas do samych tych basenów, a co? Akurat jechali ludzie, im się nie mają co robić, to mówią, jedziemy z wami. To jeszcze się może pewnie będą z nami kąpać. Zobaczymy. Tak czy inaczej, bardzo tutaj przyjemni są ludzie na Kaukazie. No i się zdziwili, dlaczego nie tankuję. Ja im mówię, że od 2 lat już nie piję, a Wiesiu to w ogóle od 20 albo 30 lat nie pije, tak. No i jakoś tak, zapomniałeś. No i nie mogli się nadziwić. Mówią, że u nich w weekend wszyscy nastukani. 3 dupy. Generalnie mówią, że nieważne czy pada deszcz, czy świeci słońce, w tych basenach jest gorąca woda. Siedzisz w basenie i pływasz. I że bardzo zdrowe te źródła siarkowe na skórę i na inne rzeczy. A tutaj okazuje się, woda jest gorąca. Jak rękę włożyłem, no ciepluteńka. I zobacz na te góry. No miejscówka bomba. Oni mówią, że teraz jest rano, więc nikogo nie ma, ale wieczorem, szczególnie w weekend, to tutaj przyjeżdża tłum ludzi, młodzież, siedzą, imprezują, grillują, bawią się. No i będziemy siedzieć w tych basenach cały dzień, a co? Bardzo mocny smród siarkowodoru. Taki naprawdę wyjątkowo mocny. O! No i zobacz na te góry. Zobacz jak pięknie. Aha, oni tutaj miejscowi wiedzą co i jak. I oni tutaj tą rurę przerzucają. A, do tego małego napuścił. Jacuzzi! A tutaj zobacz jakie osady. Tutaj to bym nie właził. Ale jedzie jajem. Tak wygląda szczęśliwy człowiek, który na Kaukazie pływa w gorących, siarkowych źródłach. Jak pierwsze wrażenia, Wiesiu? Doskonale, ciepło, zapraszam wszystkich. No rzeczywiście, tutaj jest mocny wiatr. Nas podwiozą i was też. No, te chłopaki tutaj kurde nas podwieźli. No i zarąbiliście. No i będziemy zaraz ja wskakuję. I tu masz takie 3 baseny. Pierwszy basen z taką czystą wodą, drugi już mniej. Tam z tyłu to już zupełnie takim zgniłym jajem jedzie tak naprawdę mocno. A tam jest takie mini jacuzzi, do którego nalewasz super czystą wodę i można się wykąpać. A on przed chwilą tą wodę pił, więc możesz normalnie głowę moczyć, oczy, twarz i pić. Stąd raczej chyba bym nie pił, bo tu nie wiadomo kto pływał. Głowę mocno. Można, wszystko można. No i te góry, zobacz na te góry jakie piękne. Tereny naprawdę fantastyczne. A z tyłu za nami jest rzeka Rioni, rieczka Rioni nazywaється. Rieczka Rioni i tam jest ryba, więc można ją łowić, można grillować. I generalnie to jest takie miejsce, gdzie tutaj przyjeżdżają ludzie i robią ogniska. No i chłopaki zarąbiste, nie dość, że się tłukli tą dziurawą drogą, nie wiem, z 20 minut z nami, to jeszcze za darmo nas podrzucili. Dawaj brat! Świetni, ludzie na Kaukazie są świetni. No i co, siedzimy sobie tutaj, na dworze pięści wieje, a tam ciepło w środku, nie? Mi się wydaje, że ona ma około 40 może, bo jest cieplejsza na pewno niż temperatura ciała. Ja przynajmniej to tak odbieram. A Wiesiek pływa. No i tak można spędzić tutaj dzień. Ciekawe jak tutaj jest w zimie, ta woda na pewno jest gorąca w zimie. No i zobacz gdzie on wjechał, w ogóle podjechał pod sam basen. Zarąbiście. Dawaj! Nie wiem czy to słychać, bo tutaj jest potężny wiatr, ale tutaj rechoczą żaby, pasą się w ogóle konie, dają taki niesamowity klimat, powoduje, że człowiekowi się chce spać. Ja popływałem tutaj w tym basenie 20 minut i no zasnąłbym tam, dosłownie momentalnie mnie to rozmontowało. No fajne miejsce, ta rura w ogóle jest ciekawa, bo możesz sobie ją wygiąć w każdą stronę, gdzie chcesz i napuścić wody do tego basenu, do tego, albo do tego takiego mini jacuzzi, w którym ja siedziałem na początku. I to jest najfajniejsze, bo wtedy ta woda jest najbardziej gorąca. To miejsce jest niesamowite, to jest tak, że jak tutaj wpadasz, to momentalnie chce ci się spać. To jest prawdopodobnie wpływ tych chyba soli siarkowych. Gdyby to były magnezowe, to mogłoby tak być, ale to są mocno siarkowe. Czuć siarkowodór, ale mimo wszystko jest taki totalny chill out. Człowiek wchodzi do basenu i po prostu odpływa.
Tam dalej jest takie mini jacuzzi i tam będę po prostu zaraz w nim leżał. No i pani doktor tutaj, która przyjechała z Rosji, z Petersburga, powiedziała, żeby nie siedzieć tutaj dłużej niż powiedzmy 10 minut. No bo rzeczywiście mocno wyczuwalny jest tutaj ten siarkowodór, więc podejrzewam, że miała rację. Foma nas wiezie bezpośrednio już do Tbilisi, Kutaisi. No i fajnie, trafiliśmy transporcik elegancko, super. A dzisiaj pójdziemy do klubu szachowego i porozmawiamy z kandydatem na arcymistrza, którego syn już jest arcymistrzem, a jego wnuk wygrał międzynarodowe zawody w Krakowie. Ten klub wygląda tak i znajduje się nieopodal. Nie byłbym sobą, jakbym nie zagrał z nimi w szachy. Oczywiście będzie to partia tak zwana błyskawiczna, ponieważ podejrzewam, że rozmontują mnie w kilku ruchach. Szachy są królewską grą. Świetnie rozwijają umysł, szczególnie młodego człowieka, ale nie tylko młodego, w każdym wieku, również w starszym. I teraz, to co Gruzja wprowadziła wiele lat temu, to obowiązkowe nauczanie gry w szachy jako program w szkołach podstawowych. W pierwszych klasach, zdaje się chyba w pierwszych 3. No i to jest genialne. To zresztą jest zaczerpnięte jako jeden z wzorów ze Związku Radzieckiego. Nie wszystko, co było w Związku Radzieckim, było złe. Na przykład dzieci w szkole uczyły się grać w szachy. I tak samo jest teraz w Gruzji, pomimo że Gruzja aspiruje do Unii Europejskiej i trzyma się oczywiście od Rosji jak najdalej. Dlaczego? Wiadomo dlaczego. Południowa Osetia, wojna i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też, jeżeli chodzi o szachy, no to Gruzini mają fantastyczne doświadczenia i świetnych arcymistrzów. Szczególnie jeżeli chodzi o szachy kobiece. O tym wszystkim Ci opowiemy, jak będziemy w tym klubie szachowym. Tak wygląda sala do nauki gry w szachy dzieci. Jak widzisz, jest tutaj kilkanaście stanowisk. No i oczywiście tablica. Ja pamiętam w szkole, jak się uczyłem w klubie szachowym grać w szachy, to dokładnie tak się uczyliśmy, na takiej samej tablicy. To były czasy, kiedy jeszcze nie było komputerów, które by pokazywały i uczyły grać. No i uczyliśmy się z książek i z różnych schematów. I tutaj wygląda to bardzo podobnie. No i tutaj zobacz, cała literatura, całe mnóstwo książek o szachach. No i wszystko, co jest z szachami związane. Gocia Twalishvili. Очень приятно. Pomnij, пожалуйста, ty kandydat... Kandydat master sportu. Wow, kandydat master sporta. Czyli on jest kandydatem na arcymistrza, zgodnie jakby z polskimi standardami szachowymi, czyli bardzo wysoko, bardzo wysoko. A twój wnuk wygrał szachmatny konkurs w Krakowie, da? Mój wnuk. Super. Mój wnuk играл, победил там. Победил. To był międzynarodny konkurs. Międzynarodny. Czyli jego wnuk pojechał do Polski, do Krakowa na rozgrywki szachowe i tam wygrał turniej, rozwalając wszystkich po kolei. Расскажи, пожалуйста, то, что ты мне в прошлый раз сказал. В Грузии, в школах, популярно. Да, преподавают. В школах Грузии уже 3-й год преподают, 1-2 класс преподают шахматы. В Грузии шахматы, наверное, все знают, что очень популярны из древних лет. И особенно женские шахматы. На протяжении полвека грузинские шахматистки, женщины, держали эту корону носили. Мужской шахматы тоже сильны. Всегда в десятку, на олимпиадах десятку. Но чемпионами не стали пока. Потому что Карпов, Каспаров, они не с Грузии. Чемпион мира, мужской чемпион мира у нас нет. Нету еще, да? А женщины есть. Есть. В городе Кутаиси, где мы сейчас находимся, очень популярны шахматы. И Майя Чебурданидзе
Моя Чебурданидзе был пятикратный чемпион мира из Кутаиси. Сейчас женские шахматы тоже, вот мы видим, это чемпион Европы, Арабидзе Мери, тоже из Кутаиси. Мери Арабидзе, чемпион Европы, сейчас действующий. Но на Олимпиадах сейчас очень трудно победить тройку, и на Олимпиадах женские шахматы тоже первый, второй, третье место постоянно занимают. Ну, Кутаиси очень популярный. У нас в сборной Грузии сейчас 2 человека есть из города Кутаиси. Это здорово. Собираемся делать очень хороший клуб. Да. Второй год только. Ну, в будущем будем растить чемпионов. Надеемся. Все подготовлено. Да. Теперь только молодежь, которая бы хотела заниматься Если этим. будет с польской молодежью турниры проводить, это будет очень приятно. Приглашаем. Подружимся. Конечно. Приезжать к вам, вы приезжайте к нам. С удовольствием. Очень красивые места. Посмотрим Грузию, познакомим, в шахматы поиграем. Точно. Грузия и шахматы это здорово. Очень большое спасибо. Было очень приятно. И если разрешите, давайте, может, сыграем. Да. Первый это шахматы. Самое главное, да, уважение к противнику. Да. Точно. Начинайте вы. Конечно. Спасибо огромное. Очень большое удовольствие. Сразу видно мастера. Ах, я аматор, но... 30 minutes. Но я все равно обожаю шахматы. Это один из чудо. Opuszczamy tą willę w Kutaisi i ruszamy teraz do stolicy kraju. Tak ta willa wygląda, zobacz. To jest taki stary budynek, który już de facto od wielu lat nie był remontowany. No i można powiedzieć, że ona była opuszczona. Nie miała tam w sobie nic, ani kuchni, ani nic innego. Ale wystarczyła. Miała szybki internet, łóżka, prysznic z gorącą i zimną wodą. Starczy. A tak wyglądamy spakowani i gotowi do drogi. W tym plecaczku u mnie 12 kg. I posłuchaj, 12 kg to jest tyle, ile człowiek potrzebuje do szczęścia. W podróży przez najbliższy rok albo nie wiadomo ile. Wiesiu ma trochę więcej, ponieważ Wiesiu dopiero się uczy podróżowania i po drodze będzie zostawiał. Dzisiaj zostawiliśmy kurtkę, zostawiliśmy spodnie Wieśka, zostawiliśmy jeszcze parę gratów. Wiesiek pozbywa się butów, a ja jadę w moich sandałach, tych oto, tutaj. No i myślę, że będzie w porządku. No i ruszamy. Przed nami 183 km. Musimy wydostać się na rogatki miasta. No i tam jest autostrada. To też jest dosyć ciekawe wyzwanie, ponieważ zobaczymy w ogóle, jak na autostradzie będzie z łapaniem stopa. Czy będzie miejsce, żeby się zatrzymać i żeby przede wszystkim samochody mogły się bezpiecznie zatrzymać.